Po menopauzie uczucie głodu pojawia się szybciej, a sytość po posiłku jest krótsza. W tym filmie pokażę, które zboża naprawdę sycą i pomagają kontrolować apetyt po menopauzie. Z tego odcinka dowiesz się, jakie chleby dają najsilniejszy efekt sytości, a które sprawiają, że głód wraca szybko. Jaką rolę w kontrolowaniu apetytu odgrywa błonnik, jakie płatki wybierać na śniadanie, co jeść, oprócz produktów zbożowych, żeby sytość utrzymywała się dłużej. Zacznijmy od zbóż, które w kontekście sytości wypadają najsłabiej. Najmniej korzystnie, jeśli chodzi o krótkoterminowe uczucie sytości, wypada pszenica, zwłaszcza w postaci produktów wysoko przetworzonych, takich jak białe pieczywo, jasne bułki, tosty, drobno mielone mąki czy większość gotowych płatków śniadaniowych. Pszenica zawiera głównie błonnik nierozpuszczalny, który bardzo dobrze wpływa na pracę jelit, zwiększa objętość mas kałowych i skraca czas pasażu jelitowego, ale jednocześnie słabo wpływa na szybkie uczucie sytości. W praktyce oznacza to, że po zjedzeniu kanapek z jasnego pieczywa wiele kobiet doświadcza sytuacji, w której głód wraca już po 1 lub 2 godzinach. Badania pokazują, że pszenica może mieć pewien wpływ na regulację apetytu, ale raczej przy długotrwałym, regularnym spożyciu większych ilości błonnika, a nie w kontekście pojedynczego posiłku. Co więcej, żeby pszenica dawała wyraźne uczucie sytości, potrzebne są naprawdę duże ilości błonnika, których w praktyce po prostu nie jemy na co dzień. To tłumaczy, dlaczego pszenica, nawet pełnoziarnista, nie zawsze daje realne poczucie najedzenia. Istnieje jednak jeden wyjątek, a mianowicie otręby pszenne. Zawierają one znacznie więcej błonnika niż pozostałe produkty pszenne i jest świetnym dodatkiem do musli czy owsianki. Jeśli przejdziemy do zbóż takich jak jęczmień, proso, sorgo czy kukurydza, sytuacja zaczyna się delikatnie poprawiać, choć nadal nie są to zboża o najsilniejszym działaniu sycącym. W przypadku jęczmienia część badań wskazuje na korzystny wpływ na sytość, co wiąże się z obecnością beta-glukanu, czyli rozpuszczalnej frakcji błonnika. Wyniki jednak są bardzo zróżnicowane. Istotna jest nie tylko ilość beta-glukanu w produkcie, ale także jego lepkość, ponieważ wpływa ona na stopień wypełnienia żołądka, a to z kolei decyduje o tym, jak długo czujemy się najedzone po posiłku. Ale nie tylko błonnik może wpływać na uczucie sytości. Na przykład proso może wpływać na sytość dzięki wysokiej zawartości białka, a sorgo dzięki obecności polifenoli. Natomiast kukurydza charakteryzuje się niższą strawnością skrobi. Problem polega na tym, że liczba badań dotyczących tych zbóż jest niewielka i trudno jednoznacznie stwierdzić, jak silny jest ich wpływ na regulację apetytu. Zanim przejdziemy do top 2 zbóż, które sycą najdłużej, zasubskrybuj kanał Dr Kalcium, żeby nie przegapić kolejnych filmów o zdrowiu i diecie. Znacznie wyraźniejszy i bardziej spójny efekt sytości obserwuje się w przypadku owsa. Produkty owsiane, zwłaszcza w formie płatków owsianych i owsianki, wykazują wyraźny wpływ na zwiększenie uczucia pełności i zmniejszenie głodu po posiłku. Najważniejszą rolę odgrywa tutaj beta-glukan, który zwiększa lepkość treści pokarmowej już na etapie trawienia w żołądku. Ta zwiększona lepkość, jak już wcześniej wspomniałam, spowalnia opróżnianie żołądka i uruchamia sygnał sytości, ale też zmniejsza tempo wchłaniania glukozy. Co bardzo istotne, badania pokazują, że forma posiłku ma ogromne znaczenie. Gęsta owsianka działa sycąco znacznie silniej niż produkty owsiane w postaci ciastek, batonów czy płatków śniadaniowych, nawet jeśli te produkty zawierają podobną ilość błonnika. Dla kobiet po menopauzie, które często zmagają się z wahaniami cukru we krwi i napadami głodu, owsianka może być jednym z najlepiej tolerowanych i najbardziej stabilizujących posiłków. Najsilniejsze i najbardziej konsekwentne efekty w kontekście sytości wykazuje jednak żyto. Badania jednoznacznie pokazują, że produkty żytnie, szczególnie te mało przetworzone, takie jak razowe pieczywo żytnie, zwiększają uczucie pełności zarówno bezpośrednio po posiłku, jak i w kolejnych godzinach. Co więcej, efekt ten może utrzymywać się aż do kolejnego posiłku. Czujemy się nadal bardziej syci i w efekcie jemy mniej, co ma ogromne znaczenie dla kontroli całkowitego spożycia energii w ciągu dnia. Czyli na przykład, jeśli na śniadanie zjemy kanapki z chleba żytniego, to przy kolejnym posiłku, nawet jeśli nie zawiera on już produktów żytnich, często zjemy mniej, bo uczucie sytości nadal się utrzymuje. Żyto zawiera duże ilości rozpuszczalnego błonnika, głównie arabinoksylanów i beta-glukanów,
które mają zdolność wiązania dużej ilości wody, zwiększania objętości treści jelitowej i spowalniania procesów trawienia. W efekcie dochodzi do silniejszej aktywacji hormonów sytości, a sygnał sytości dociera do mózgu szybciej i utrzymuje się dłużej. Co bardzo ważne, tak jak w przypadku innych zbóż, im mniej przetworzone jest żyto, tym silniejszy jest ten efekt, ponieważ struktura ziarna dodatkowo spowalnia dostęp enzymów trawiennych do skrobi. Przedstawię Ci teraz kilka praktycznych porad, które możesz zastosować już jutro. Planuj regularne posiłki. Dzięki produktom o wysokiej sytości mniej podjadasz między nimi. Czyli ustal sobie na przykład 3 czy 4 posiłki dziennie, podaj godziny w przybliżeniu, kiedy będziesz je spożywać i między posiłkami nie jedz nic, pij tylko wodę lub napar z herbaty bez cukru. Jeśli jednak zdarzy Ci się zjeść jakąś przekąskę między ustalonymi posiłkami, niech to będzie jakieś surowe warzywo, na przykład marchew czy kawałek papryki, a ogranicz szybkie przekąski z białej mąki, ponieważ szybko podnoszą i obniżają poziom cukru we krwi, co powoduje szybki powrót głodu. I mam tu na myśli głównie jakieś paluszki, krakersy, herbatniki, wafle czy ciasteczka. Aby zmniejszyć ilość spożywanych kalorii w ciągu dnia, zacznij dzień od pełnoziarnistych produktów bogatych w omówione dzisiaj beta-glukany. Na śniadanie wybieraj płatki owsiane lub owsiankę zamiast gotowych płatków śniadaniowych czy białego pieczywa. I tutaj chciałabym zaznaczyć, że lepiej używać płatków owsianych górskich niż błyskawicznych. Powodem jest to, że płatki górskie są mniej przetworzone i dają większy efekt sytości. Do owsianki lub musli dodaj białko, czyli np. jogurt naturalny, oraz źródło zdrowego tłuszczu i to mogą być np. orzechy czy nasiona chia. Takie dodatki wzmocnią sytość posiłku. Możesz też dodać otręby, które są bogate w błonnik, co jeszcze bardziej syci. Do kanapek zamiast jasnego pieczywa wybieraj razowy chleb żytni lub pieczywo z pełnego ziarna. Dodaj ulubione warzywa i białko, np. jajko, twaróg czy hummus. To zwiększy objętość posiłku i sytość. Z punktu widzenia kobiety po menopauzie, te różnice między zbożami mają ogromne znaczenie praktyczne. Jeśli codzienna dieta opiera się głównie na produktach pszennych i wysoko przetworzonych, kontrola apetytu staje się znacznie trudniejsza. Natomiast stopniowe przesuwanie diety w stronę owsa i żyta, szczególnie w ich naturalnej, mało przetworzonej formie, może realnie poprawić odczuwanie sytości, ograniczyć podjadanie między posiłkami i ułatwić utrzymanie stabilnej masy ciała. I to nie jest przypadkowy efekt, lecz mechanizm dobrze udokumentowany w badaniach naukowych, który po menopauzie nabiera szczególnego znaczenia. Jeśli spodobał Ci się ten film i cenisz sobie informacje o zdrowiu i diecie oparte na badaniach naukowych, zapraszam Cię do subskrypcji kanału Dr Kalcium. Polecam też mój poprzedni film. Dowiesz się w nim, jakie korzyści płyną z regularnego spożywania śniadań oraz które śniadania są najlepsze po menopauzie. Kliknij w miniaturę i obejrzyj. Dziękuję, że zostałaś do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.